Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy słynne ciasto norweskie, które podbija świat. Zaczniemy od przygotowania kremu budyniowego, a do niego potrzebujemy 700 ml mleka, 2 budyni waniliowych bez cukru, 20 g mąki pszennej tortowej, 4 żółtek jaj, 120 g cukru, 150 g masła lub margaryny, 250 g serka mascarpone. Do garnka, najlepiej z szerokim dnem, wlewamy 600 ml mleka, stawiamy na gazie i gotujemy. A w międzyczasie w miseczce ubijamy 4 żółtka jaj, aż podwoją objętość. Wtedy dodajemy 120 g cukru i ucieramy, aż żółtka zmienią kolor na jaśniejszy. Teraz możemy dolać 100 ml mleka, czyli 600 mamy w garnku, tutaj 100 i łącznie mamy 700 ml. Łączymy składniki ze sobą. Dosypujemy 20 g mąki pszennej tortowej i łączymy składniki ze sobą. Dodajemy jeszcze 2 budynie waniliowe bez cukru i nadal składniki łączymy ze sobą. Po dokładnym wymieszaniu odstawiamy mikser, wracamy do naszego gotującego się mleka i teraz powoli tą masę jajeczną z budyniami wlewamy takim strumieniem do tego gotującego się mleka. Po wlaniu tej masy jajecznej z budyniami musimy cały czas teraz mieszać. Budyń ma tendencję do przypalania się, więc musimy mieszać, żeby nam się nie przypaliło. I mieszamy do momentu, kiedy zaczną powstawać takie bąble, gejzery powietrza. W międzyczasie, jak Państwo widzą, budyń już zgęstniał. Ręka Państwa pewnie już boli, ale mieszamy. I takie gejzery powietrza mówią nam, że budyń się ugotował. Wyłączamy gaz, zdejmujemy z gazu garnek, albo w garnku, albo tak jak Państwo tutaj widzą, możemy ten budyń przełożyć do chłodnego naczynia, szybciej będzie wtedy stygł. Ale czy zostawimy go w garnku, czy przebierzemy do innego naczynia, niezmiennie wierzch tego budyniu musimy przykryć albo folią spożywczą, albo folią aluminiową. Zapobiegniemy powstaniu korzuszka, a korzuszek przeszkodzi nam w uzyskaniu gładkiego kremu, a tego nie chcemy. No i teraz zostawiamy do całkowitego wystudzenia, a my zajmiemy się przygotowaniem ciasta. Do ciasta potrzebujemy 150 g mąki pszennej tortowej, 4 żółtek jaj, 100 g cukru, 50 ml mleka, 100 g masła lub margaryny i 1 łyżeczki proszku do pieczenia. Do miski przekładamy 100 g masła lub margaryny i ucieramy na puszystą masę. Dodajemy 100 g cukru i nadal wszystko mieszamy.
Dodajemy 4 żółtka jaj i dalej miksujemy. Zapomniałam Państwu powiedzieć, że białek ani z kremu budyniowego, ani z tego ciasta nie wyrzucamy, będą nam potrzebne. I po wymieszaniu składników dolewamy jeszcze 50 ml mleka. Nadal łączymy składniki ze sobą. Odkładamy mikser, bierzemy sitko i przesiewamy 1 łyżeczkę proszku do pieczenia i 150 g mąki pszennej tortowej. Po przesianiu tych składników już albo łopatką silikonową, albo łyżką drewnianą mieszamy składniki ze sobą. Mieszamy do momentu, aż uzyskamy gładkie, jednolite ciasto. Tak jak Państwo tu widzą, ciasto zmieniło konsystencję, zmieniło swoją formę, jest gładziutkie. Wobec tego wyjmujemy blaszkę z piekarnika. Nasza ma 32 na 36 cm wymiary. Wyłożyliśmy ją papierem do pieczenia i na wierzch wykładamy ciasto. Ciasta jest nie za dużo. Troszkę Państwo muszą włożyć cierpliwości w to, żeby rozprowadzić je po blaszce. Jak Państwo widzą, wymaga to troszkę sprytu i 4 rąk. Nie będzie to gruba warstwa, ale w trakcie pieczenia ono ładnie urośnie nam na grubość około 1 cm, czyli bardzo potrzebną do ciasta. Blaszkę taką odstawiamy na chwilę, a my zajmiemy się przygotowaniem bezy. Do bezy potrzebować będziemy 8 białek jaj, 200 g cukru i szczypty soli, a dodatkowo 60 g płatków migdałów. Bierzemy sobie miskę, wlewamy do niej 8 białek jaj, szczyptę soli dajemy, włączamy mikser i ubijamy pianę na sztywno. Kiedy już ubijemy pianę, dodajemy 200 g cukru, ale nie robimy to naraz, tylko stopniowo. Po każdym dodaniu miksujemy chwilę. A na koniec, po dodaniu całego cukru, ubijamy tyle, żeby nie słyszeć chrzęstu cukru w pianie. Ta piana zrobi się taka fajnie lśniąca. I możemy teraz wrócić do naszej foremki z przygotowanym spodem z ciasta i wykładamy tą lśniącą pianę na to ciasto. Robimy to partiami, łatwiej będzie rozprowadzić i wyrównać. To już powinno się Państwu udać łatwiej niż rozprowadzanie ciasta. A po wyrównaniu będziemy burzyć tą powierzchnię. Będziemy przytykać łyżkę, wyciągać tą pianę do góry i robić takie górki. Na koniec posypujemy wierzch płatkami migdałowymi. Używamy do tego 60 g ich. Powstanie fajnie ładna warstewka. I blaszkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni Celsjusza. Używając grzałek góra i dół pieczemy około 30 minut. Po upieczeniu wyciągamy z piekarnika. Jak Państwo widzą, beza się ładnie zbrązowiła. I tak zostawiamy do wystudzenia. Odcinamy boki bezy od blaszki.
Posługując się papierem do pieczenia, który mieliśmy wcześniej, wyjmujemy to ciasto z bezą na wierzch. Teraz musimy odciąć to ciasto z tą bezą od tego papieru. I teraz możemy ten blat ciasta przeciąć na pół. Po odcięciu musimy jeszcze odciąć go od spodu od papieru. Możemy przenieść sobie od razu jedną część na deskę albo na jakąś podstawkę. A my wracamy do budyniu, który nam już całkiem wystygł. Wobec tego zdejmujemy folię spożywczą albo aluminiową. Budyń ma zwartą konsystencję, jak Państwo tu widzą. Do miski dajemy wtedy 150 g masła i ucieramy na puszystą masę. Teraz możemy stopniowo dodawać zimny, wystudzony budyń. A na koniec nie przestajemy miksować i dodajemy jeszcze 250 g serka mascarpone. Ucieramy wszystko razem do momentu, kiedy powstanie gładka, jednolita masa. Masa przygotowana, no to składamy ciasto. Tak jak Państwo wcześniej widzieli, jeden blat ciasta z bezą wyłożyliśmy sobie na jakąś podstawkę albo na deskę. Na wierzch wykładamy krem budyniowy. Partiami będzie łatwiej go tam jakoś rozprowadzić i mniej więcej wyrównać. To nie musi być płaska powierzchnia. Chodzi o to, żeby się zmieścić w przestrzeni tego placka pod spodem. Na wierzch wykładamy drugi blat ciasta z bezą i z płatkami migdałowymi. Lekko dociskamy, żeby wszystko się zespoliło. Ten krem budyniowy, który gdzieś nam się wychylił spoza ramów ciasta, wciskamy i wyrównujemy boki, a następnie całość wkładamy do lodówki na kilka godzin. Chodzi o to, żeby wszystko dobrze zastygło i zespoliło się. A następnie wyciągamy z lodówki. No i jak Państwo sami widzą, ciasto samo zaprasza do krojenia i do jedzenia. A ja zapraszam Państwa na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.